Dzień dobry. Już za chwilę rozpoczniemy 9. z kolei rozgrywkę teleturnieju 1 z 10 w 109 serii tej naszej zabawy. Zwykle nie mamy czasu na wstępne rozmowy z naszymi gośćmi, ale zawsze prosimy, żeby na początku kilka słów o sobie powiedzieli. To bardzo proszę. Angelika Wójcik, przyjechałam z Wrocławia, pracuję w banku, interesuję się literaturą i ekonomią. Robert Sowiński, mieszkam w Starachowicach, pochodzę z Bieżunia, policjant, moje zainteresowania literatura, historia, sport. Jacek Mazanek, przyjechałem z Annopola nad Wisłą, pracuję w fabryce łożysk stocznych jako kierowca wózka, moje zainteresowania sport, polityka, krzyżówki. Adam Pięcek, kierownik projektów logistycznych z Warszawy, interesuje się sportem oraz geografią. Piotr Mrozek, przyjechałem ze Szklarskiej Poręby, pracuję w agencji ochrony. Zainteresowania film, książka, głównie fantastyka oraz program 1 z 10. Przemysław Polański, inżynier obróbki skrawaniem z Środy Wielkopolskiej. Moje zainteresowania to ogólnie pojęta technika, muzyka rozrywkowa, sport. Stanisław Sochaj, jestem emerytem wojskowym z Wrocławia. Moje zainteresowania sport, krzyżówka oraz moja wnuczka Ewa. Krzysztof Witkowski, przyjechałem z Poznania, pracuję w dziale obsługi klienta jednego z portali aukcyjnych. Z zamiłowania jestem kibicem piłkarskim i podróżnikiem. Elżbieta Borowicz, przyjechałam ze Strzelina, jestem sprzedawcą. Moje zainteresowania to podróże, dobra książka, film oraz teleturniej 1 z 10. Michał Krzyżecki, technolog chemik z Warszawy. Interesuję się podróżami i nowymi technologiami. W takim właśnie składzie rozegramy dzisiejszy odcinek. Pierwsze miejsce wylosowała pani Angelika i panią pierwszą będę pytał. W pierwszym etapie, państwo wiedzą, 2 pytania dla każdego. Można się namyślać przez 3 sekundy. No i kto na jedno z tych pytań odpowie, ten gra z nami dalej. Które miasto jest stolicą województwa pomorskiego? Gdańsk. Ile razy kobieta sprawowała w Polsce funkcję premiera? 3 razy. Dobrze. Hanna Suchocka, Ewa Kopacz i Beata Szydło to są te 3 panie. Czy oranżeria to jest to samo co pomarańczarnia? Tak. Tak. To są różne nazwy miejsca, gdzie hoduje się tropikalne rośliny. Fizyka. Jaki kolor otrzymamy po zmieszaniu żółtego z niebieskim? Zielony. Na którym kontynencie leży państwo Czad? W Azji. Nie, Czad to państwo afrykańskie. Panie Przemysławie, biologia. Jakim 3-literowym skrótem oznacza się kwas deoksyrybonukleinowy? DNA. Pan Stanisław, jak nazywamy przenośne urządzenie łączące w sobie funkcje telefonu komórkowego i komputera? Smartfon. Seriale. Który aktor wcielił się w podwójną rolę księdza i polityka w serialu Rancho? Cezary Żak. Na sygnalizatorze świetlnym ulicznym kolor zielony jest niżej czy wyżej od czerwonego? Niżej. Niżej. Który malarz przedstawił na swoim obrazie Tadeusza Rejtana usiłującego powstrzymać posłów przed zatwierdzeniem uchwały o rozbiorze Polski? Malarzem tym był Matejko. Jan Matejko. Dobrze. Druga kolejka pytań. Co oznacza słowo absencja? Nieobecność. Medycyna. Zespół Aspergera to choroba zakaźna czy zaburzenie rozwoju? Zaburzenie rozwoju. Ile godzin programu w ciągu doby nadaje program Pierwszy Polskiego Radia? Całą dobę. W którym języku tworzył Guy de Maupassant, jeden z przedstawicieli naturalizmu w literaturze? Francuski. Czy morsy mają kły? Tak. Tak, aczkolwiek tylko samce. Długie kły osiągają 1 metr długości.
Panie Przemysławie, nazwą którego zwierzęcia nazywane są pasy na jezdni oznaczające przejście dla Zebry pieszych? oczywiście. Geografia. Bangladesz nad Zatoką Bengalską to miasto czy państwo? Państwo. Państwo ze stolicą w Dhaka. Jak nazywamy cząstkę główki czosnku? Ząbek. Nuty. Jaki klucz umieszcza się na początku pięciolinii? Wiolinowy. Wiolinowy. Aczkolwiek może być też klucz basowy, może być altowy, tenorowy. Fizyka. Rtęć w szklanym naczyniu ma menisk wypukły czy wklęsły? Wypukły. Wypukły, bowiem ta ciecz nie zwilża ścianek naczynia. No i po pierwszym etapie już wiemy, że w drugim spotkamy się w komplecie. Do drugiego etapu przeszli wszyscy zawodnicy. 8 zachowało po 3 szanse. Jesteśmy w komplecie, jest dobrze i zaczynamy etap drugi. W tym drugim etapie, kto odpowie poprawnie na swoje pytanie, wyznacza kolejnego pytanego, a pani Angelika znów będzie pierwsza. Astronomia. Czy Kasjopeja to gwiazdozbiór nieba południowego czy północnego? Północnego? Północnego. W Polsce Kasjopeję widać przez cały rok. Poproszę pana z numerem 10. Geografia. Na którym kontynencie wznoszą się dwa pasma górskie nazwane imieniem polskiego naukowca Jana Czerskiego? W Azji. W Azji. W Rosji konkretnie. Numer 4. Której części ciała nie wolno używać do zagrania piłki w piłce nożnej? Ręki. Pan numer 6. Reperkusja to następstwo jakiegoś wydarzenia czy instrument muzyczny? Następstwo wydarzenia. Pan numer 7. Jak nazywa się osoba występująca w teatrze albo filmie w podrzędnej, zwykle niemej roli, głównie w scenach zbiorowych? Statysta. Pan numer 10. Panie Michale, ekonomia. Przy deflacji ceny rosną czy spadają? Spadają. Pan numer 3. Czego albo kogo Pan Bóg strzeże? Strzeżonego. Pan numer 6. Czy w przyrodzie występują ryby budujące gniazda? Tak. Do takich należy na przykład ciernik. Numer 9 poproszę. Pani Elżbieto, geologia. Glina to jest skała osadowa czy magmowa? Osadowa. Zdecydowanie. Numer 4. Historia XX stulecia. W którym państwie panował reżim Pol Pota? Nie wiem. W Kambodży. Pol Pot ponosi odpowiedzialność za śmierć prawie 1 miliona zamordowanych albo zmarłych z głodu. Numer 6, proszę. Z ilu elektrod składa się najprostsza lampa elektronowa, czyli dioda? Z jednej. Z 2. Z anody i katody. Numer 2. Pytanie będzie muzyczne. Ta muzyka to furiant, taniec. Furiant z opery Sprzedana narzeczona XIX-wiecznego czeskiego kompozytora. Proszę podać jego nazwisko. Nie wiem. Smetana, Bedřich Smetana. Numer 7, proszę. Które ssaki z rzędu stekowców są jajorodne? Kolczatki. Tak, a także dziobaki. Dobrze. Numer 4. Taylor Swift jest amerykańską piosenkarką, sprinterką czy tenisistką? Piosenkarką. Pan numer 5. Która polska uczelnia w XVIII wieku nosiła nazwę Szkoły Głównej Koronnej? Uniwersytet Jagielloński. Numer 10. Biżuteria. Ile procent czystego kruszcu zawiera złoto 24-karatowe?
Blisko 100%. Z definicji 24 karaty to jest czyste złoto, 100%, ale ponieważ takie się nie zdarza, to istotnie złotem 24-karatowym nazywa się takie złoto, które ma 99,9, czyli blisko 100%. Numer 8, proszę. Sport. Proszę wymienić przynajmniej 3 przybory, z którymi wykonywane są ćwiczenia w gimnastyce artystycznej. Batut, skakanka i Piłka, maczugi, obręcz, wstążka i skakanka. W gimnastyce artystycznej batutu nie ma. Numer 2, proszę. W jakim kolorze były krzyże na płaszczach templariuszy? W kolorze czerwonym. 5 poproszę. Które słowo nadawane drogą radiową jest sygnałem wzywania pomocy? Telegraficznym odpowiednikiem jest sygnał SOS. Mayday. Mayday, tak. Numer 9. Historia starożytna. Czy Aleksander Macedoński i Arystoteles kiedyś się spotkali? Tak. Tak, ponieważ Arystoteles uczył Aleksandra. Numer 3, proszę. Na którym oceanie leżą Wyspy Salomona? Na Oceanie Spokojnym. W Melanezji. Dobrze. 7. Jak nazywa się typ żaglowców Ninia i Pinta, którymi Kolumb dopłynął do Ameryki? Trójmasztowcy. Panie Stanisławie, określenie trójmasztowiec nie oznacza typu statku. Te statki to były karawele. Proszę numer 6. Pytanie dla pana Przemysława będzie muzyczne. Z którego państwa pochodził zespół Omega, który wylansował ten przebój Dziewczyna o perłowych włosach? Z Rosji? To węgierski zespół. Pan numer 5. Panie Piotrze, muzea. W którym wieku muzeum w Luwrze zostało otwarte dla publiczności? W 19. W XVIII, w końcu XVIII wieku. Pan numer 8. Kultura polska. Jakie pokrewieństwo łączyło Tadeusza Różewicza, poetę, i Stanisława Różewicza, reżysera i scenarzystę? ojciec i syn. Byli braćmi. Pani numer 9. Czyj rysunek znajduje się na rewersie monety euro bitej we Włoszech? Nie wiem. To jest rysunek Leonarda da Vinci, Człowiek witruwiański. Pan numer 10. Geografia fizyczna. Czy monsun wieje zawsze w tym samym kierunku? Nie, dzielimy 2 mocne. W lecie wieje z nadmorza na ląd, w zimie odwrotnie. Pan numer 4. Biblia. Jak nazywa się miasto, w drodze do którego nawrócił się święty Paweł Apostoł? Nie wiem. Damaszek. Pan numer 7. Literatura polska. Kto jest autorem dzieła o skutecznym sposobie? Frysz Modrzewski. Konarski. Stanisław Konarski. Pani numer 1. Edukacja. Kto jest autorem wydanego w 1741 roku podręcznika retoryki o poprawie wad wymowy? Modrzewski? Konarski. Stanisław Konarski. Pan numer 2. Historia Niemiec. Którym ministerstwem kierował Joachim von Ribbentrop? Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Pan numer 8. Biologia. Jak nazywa się iglaste drzewo rosnące głównie w Kalifornii i w Oregonie, które może osiągać 100 metrów wysokości i żyje nawet 2000 lat? Sekwoja. Należy do rodziny cypryśnikowatych. Pan z numerem 4. Testator to jest spadkodawca czy spadkobierca? Spadkodawca.
Pan numer 5. Która rzeka przepływa przez Bonn? To jest najdłuższa rzeka Europy Zachodniej. Ren. Numer 8. Medycyna. Jaką polską nazwę nosi glaukoma? Choroba oczu, która jest wynikiem podwyższonego ciśnienia śródgałkowego. Jaskra. Pan z numerem 2. Jak nazywał się sterowiec, którym Amundsen w 1926 roku przeleciał nad biegunem północnym? Nie wiem. To był sterowiec Norge. Leciał ze Spitsbergenu. Pan z numerem 5. Czy druga prędkość kosmiczna przy powierzchni Ziemi jest większa czy mniejsza niż 10 km na sekundę? Większa. Jest większa, to jest 11,2 km na sekundę. Numer 1. Żoną którego muszkietera była w młodości kobieta szpieg, Milady, z powieści Trzej muszkieterowie. Była żoną Dinasa. Atosa. Była żoną Atosa, czyli hrabiego de la Fère. Poproszę pana z numerem 4. Panie Adamie, jak nazywa się kompozycja ze zszytych razem kawałków różnych tkanin? Słowo pochodzi z angielskiego. Mówi się na to patchwork. Poproszę pana z numerem 2. Które z pojazdów, jakie wymienię, są wyposażone w gąsienicę? Koparka, czołg, ratrak. Wszystkie. Zgadza się. Pan numer 7. Kto jest reżyserem polskich filmów Faraon i Quo Vadis? Kawalerowicz. Jerzy Kawalerowicz. Numer 3. Z którym państwem walczyła Wielka Brytania w wojnach opiumowych w XIX wieku? Z Chinami. Numer 5. Z ilu kantonów składa się Konfederacja Szwajcarska? Może pan się pomylić o 3. Z 8. Z 23. 8. Galman to jest ruda jednego z metali. Którego metalu? Żelaza. Galman to ruda cynku. Pan numer 7. Kogo Piłat na żądanie pospólstwa uwolnił z więzienia zamiast Jezusa? Barabasza. Rozbójnika i przywódcę buntu. Numer 10. Panie Michale, flagi i godła. Godłem którego państwa jest Pogoń? Litwy. Proszę numer 2. Jak w baśni Andersena nazywały się buty, w których można się było przenieść w dowolne miejsce i dowolny czas? 7-milowe. To były akurat w tej baśni kalosze szczęścia. Numer 1, proszę. Zabytki świata starożytnego. Która egipska piramida jest najstarsza na świecie? Cheopsa. Piramida Dżesera w Sakkarze pochodzi z XVII wieku przed Chrystusem. Numer 9, proszę. Z którego państwa wywodzi się dyscyplina sportowa zwana taekwondo? Z Japonii. Wywodzi się z Korei. Twórcą tej dyscypliny sportowej jest koreański generał, który stworzył ją w 50 latach. Numer 7, proszę. Edukacja. Kto był pierwszym rektorem Akademii Wileńskiej? No niestety nie wiem. Ksiądz Piotr Skarga. Numer 9, proszę. Jak nazywają się morza oddzielające Japonię od kontynentalnej części Azji? Proszę wymienić jedno morze. To nie pamiętam. To są morza japońskie i wschodniochińskie. Pani Angelika, pan Jacek i pan Michał weszli do finału. W finale walczyć będą Angelika Wójcik, Jacek Mazanek oraz Michał Krzyżewski. Sponsorem programu jest właściciel hoteli Gołębiewski. Rodzinne wczasy w Polsce. Nagrody ufundował sponsor programu firma Alcor, dystrybutor szwajcarskich zegarków marki Adriatica.
Fundatorem nagród jest sponsor programu firma Adler, producent sprzętu AGD, marki Camry i Adler. Trójka finalistów gotowa. Te liczby na stanowiskach naszych gości to teraz nie są numery, tylko to jest liczba punktów, jakie dostali za zachowane wcześniej szanse. Zaczynamy od pytań do wszystkich i kto zna odpowiedź, ten się zgłasza. Czy istnieją czarne jaguary? Tak. Tak, choć tak naprawdę nie są zupełnie Nie czarne, ale nazywane są czarnymi. Komiks. Jak nazywa się miasto, w którym mieszka i walczy ze złem bohater komiksów Batman? Gotham City. Historia, któremu państwu podporządkowana była polityka zagraniczna i wojsko Księstwa Warszawskiego. Francji. Ciało ludzkie przewodzi elektryczność, czy jest izolatorem? Przewodzi. Teraz matematyka. Jaki kąt tworzą wskazówki zegara o godzinie 15? Kąt prosty. Panie Michale, trzecia dobra odpowiedź daje panu prawo wyznaczania albo siebie, albo kogoś z konkurentów. Pan numer 2. Ile litrów mieści się w 1 decymetrze sześciennym? 3. 1. Decymetr sześcienny, czyli 10 na 10 na 10 centymetrów, to jest litr. Pani numer 1. Komańcza, wieś, gdzie więziony był prymas Polski Stefan Wyszyński, leży w południowo-wschodniej części Polski czy południowo-zachodniej? Południowo-wschodniej. W województwie podkarpackim, w powiecie sanockim. Poproszę pana z numerem 3. W której powieści poetyckiej Byrona występują Lejla i Hassan? Giaur. Dobrze. Poproszę panią z 1. Chemia. Jak nazywa się związek o wzorze chemicznym H2S? Siarkowodór. Dobrze. Proszę pana z numerem 2. Zachowanie, w którym zakładnicy zaczynają odczuwać sympatię w stosunku do swoich prześladowców, to syndrom, którego nazwa pochodzi od nazwy miasta. Syndrom sztokholmski. Proszę pan numer 3. Dania, Islandia, Norwegia, Szwecja. We wszystkich tych państwach waluta nosi nazwę korona. Czy to prawda, czy fałsz? Prawda. Pan numer 2, proszę. Która kość ludzkiego szkieletu jest najdłuższa? Kość karku. Kość udowa. Udowa. To jest najdłuższa kość człowieka. Pani 1. Film. W którym mieście główny bohater filmu Frantik Romana Polańskiego poszukuje porwanej żony? W Paryżu. Poproszę pana 3. Ile jest w geometrii brył zwanych platońskimi? 1. Brył platońskich jest 5. To są wielościany foremne. Czworościan, sześcian, ośmiościan, dwunastościan i dwudziestościan. Poproszę pana z numerem 2. Fizyka, panie Jacku. Który rodzaj fal wykorzystuje sonar, urządzenie do wykrywania obiektów znajdujących się pod wodą? Fal radiowych. Nie, to są fale dźwiękowe, fale mechaniczne, a nie fale radiowe. Poproszę pana z numerem 3. Czy w Indiach przywileje związane z przynależnością do wyższej kasty obowiązywały jeszcze po II wojnie światowej? Tak, jak najbardziej. Tak, dopiero w roku 1950 konstytucja wprowadziła formalne równouprawnienie. Pani numer 1. W którym wieku rozgrywa się akcja powieści Mario Vargasa Llosy Rozmowa w katedrze? W XVI. W XX wieku, w czasach dyktatury generała Audrey w Peru. Pani numer 1. Jak nazywa się londyński most zwodzony, zbudowany w końcu XIX wieku? Nie wiem. To most Tower Bridge. I jeszcze raz pani 1.
Proszę podać nazwisko polskiego lekarza, serologa i immunologa, który był współtwórcą oznaczania grup krwi i odkrył pałeczkę duru rzekomego C. Nie wiem. To profesor Ludwig Hirschfeld, działał w pierwszej połowie XX wieku. Już wiemy, kto został zwycięzcą, teraz się dowiemy, z jakim wynikiem. Zoologia. Czy makolągwa jest w Polsce ptakiem chronionym? Tak. Jak od XVIII wieku nazywał się pokój kobiecy służący do odpoczynku? Słowo pochodzi z francuskiego. Sufrażerka? To buduar. Teraz obyczaje. Z prawej czy z lewej strony gościa siedzącego przy stole nalewamy mu napoje? Z prawej strony. Proszę podać przynajmniej 2 z 4 typów temperamentu wyróżnionych przez Hipokratesa. Nie znam ani jednego. Pewnie pan zna wielu, którzy te temperamenty reprezentują. To flegmatyk, sangwinik, melancholik i choleryk. Zapisujemy pana Michała z wynikiem 83 punktów na liście zwycięzców, a panią Sylwię proszę o wręczenie podarków dla finalistów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Gratuluję wygranej panie Michale, panie Jacku dziękuję, Dziękuję. pani Angeliko. Gratuluję wygranej. bardzo. Zbliżamy się do połowy serii, to znaczy niedługo już zaczną się zmiany na liście zwycięzców. Do zobaczenia zatem.